Witajcie moi mili w dzisiejszym odcinku BM-eczka, kupejka. Oj, maszyna prezentuje się naprawdę atrakcyjnie, szczególnie w M-pakiecie, w tym lakierze, w podwójnym Shadowline, a jest to BMW 430i X-Drive. Boberek. Nasuwa mi się tutaj ciekawe pytanie, bo skoro skoczę na próbę autostradową bobrem, to czy będzie to czochranie bobra? Tego nie wiem, możecie mnie uzupełnić w komentarzu. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem. Zrobimy sobie soundcheck, no i będzie wycieczka za granicę oczywiście. Więc tak, ten egzemplarz został wyprodukowany w 2023 roku, pod koniec, więc jest to wóz po jednym lifcie, bo czwóreczka miała dwa lifty w zasadzie. Gdyby to był rocznik 2024, bodajże styczeń już, no to byśmy tutaj mieli inne lampy, takie po prostu... Kurczę, ironia losu, no bo kierunkowskazy i BMW, ten cały temat, ale w takie strzałeczki po prostu. Ale zobaczmy do środka. No tutaj to już ewidentnie widać świeżutkie BMW. Wielu będzie wystraszonych, przecież co to jest? Przecież to jest tablet. Tak jest, proszę Państwa, czwóreczka po pierwszym lifcie, także mamy tutaj jeden wielki, taki lekko zaokrąglony tablet. Ten egzemplarz według konfiguratora to jakoś 340 000 złotych. No i ogólnie 430i z X-Drive'em jest to według mnie taka optymalna wersja, optymalna BMK, trójeczka, czwóreczka. No bo wiadomo, czwórka jest po prostu taką trójką coupé. No i oczywiście też nie zapominajmy o czwórce Grand Coupé, czy też BMW i4. Jest to też odpowiednik, ale pięciodrzwiowy, przepraszam, jeśli chodzi o lakier, bo jest on mega specyficzny, szczególnie pięknie on się prezentuje w słońcu. Jest to Aventurin Rot Metallic. Pierwszy raz BMW w tym lakierze widziałem na X3 i szczerze mówiąc X3 też się prezentuje w takim ubarwieniu, można tak powiedzieć, w takim ubarwieniu mega. Nie dość, że mamy tu pełen M-pakiet, felgi, proszę bardzo, też nie są standardowe wcale. To doposażone chyba w najładniejszy wzór, jaki jest tutaj dostępny. Felga 19, rozmiar opon 255×35. Czerwone zaciski też są tutaj w standardzie. Felga z przodu też 19, ale węższa. Rozmiar opon 225×40. No i jak dobrze widzę, jest tutaj podwójny Shadowline, także oprócz tego, że mamy ramki dookoła okien czarne, no to też w podwójnym Shadowline, takim rozbudowanym, mamy też ciemne reflektory. Dobrze to się prezentuje. Ogólnie powiem tak o tym samochodzie, jak na rynek weszły boberki. Czwórki, czy też M4, M3. Ojejku, był to strasznie kontrowersyjny temat. Nawet ja miałem pewne wątpliwości, tak nie mogłem się do tego przekonać, ale dziś, no kurczę, jak widzimy taką czwóreczkę coupé, ja przynajmniej jestem na tak i jak zauważyłem, nawet w dziale komentarzy, wiele osób się również do tego jakoś tak przekonuje, ale z tej perspektywy naprawdę ten wóz nie ma nic do zarzucenia. Wygląda po prostu jak taka mała ósemeczka troszeczkę. Widać, że stylistyka jest po prostu podobna. No, tutaj odchodzę i podchodzę do auta, no to auto mi się non-stop zamyka i otwiera. Tutaj mamy, proszę bardzo, jeśli chodzi o tylny zderzak, szary cały taki element. Dyfuzorek, końcówki wydechów prawdziwe i co ciekawe, jak mamy tutaj M-pakiet i wrzucamy sobie tryb Sport, no to mamy tutaj przepustnicę normalnie. Proszę, tutaj na klapie też taki lip. Jeśli mowa o bagażniku, no to już tutaj nie będziemy właścicielowi grzebać, bo trochę tutaj rzeczy jest, ale jest on naprawdę całkiem spory, 440 litrów, no to w zasadzie jest taki jak w sedanie. Wiecie, taka czwórka już nie jest do końca takim maleńkim samochodzikiem, prawie 4,8 metra długości. Możecie mnie uzupełnić w komentarzu, jeśli jesteście w temacie, o ile wiem. Jeśli mamy tutaj M-pakiet, no to też mamy inny układ hamulcowy, bardziej wydajny. No, zaciski, jak tutaj widzę, chyba czterotłoczek nawet jakiś. Wie co, ja auto sobie przeparkuję, bo pod słońce, jak wam będę pokazywał, to po prostu nic nie będzie widać. Ale jeśli chodzi o boczek drzwiowy, no to jak tutaj widzę obszycie u góry, tutaj skóra, tu skóra miękko, tutaj już jest tak delikatnie, chyba jest troszeczkę gąbeczki, ale mało. Wnęki akurat już będą twarde, ale to zobaczcie, jakie ładne przyciski. One chyba też były opcjonalne, normalnie są czarne. Auto doposażone w audio Harman Kardon. Harmanik w BMW gra bardzo fajnie. I tapicerka skórzana. Skóry w tym egzemplarzu są prawdziwe. Leder Wernaska Schwarznacht Grau, tak pełna nazwa brzmi. Tutaj możemy sobie to wszystko podpompować pod siebie. No i pasy, aż tak M-Performance taki. Nie jest to MK ani M-Performance, ale M-pakiecik, także tutaj takie elementy też znajdziemy. Wejdę i tylko przeparkuję auto. Odpalamy, dajemy D.
No mamy już w takiej czwórce taki Jinx, jakby to jest lewar. No może lewarek zmiany biegu to za dużo powiedziane, że tam gałęcjusz. No i dobra, myślę, że tutaj będzie ok. Czy gasimy? Nie gasimy. Widok z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo. Nie ma tutaj nic do zarzucenia, no tak jak w kupejce, no to do tyłu troszeczkę gorszy widok jest, ale przecież jest tutaj kamera, oczywiście czujniki parkowania, deska rozdzielcza, też tutaj jakieś obszycie skórką, dekory, proszę bardzo, no nic tutaj nie trzeszczy, ale wiecie, no to jest póki co świeży samochód, 15 000 kilometrów ma najechane, ale jakościowo, czy to trójka, czy czwórka tej generacji, no to naprawdę liga top. Pełno fizycznych przycisków, mimo że jest to świeżutki samochód. Jest też rolka do obsługi multimediów, ale ekran jest również dotykowy, także no, tak kilka sposobów po prostu można sobie multimedia obsłużyć, zmieniać to wszystko, personalizować pod siebie. Są to generalnie widgety. No jest tutaj sporo tego wszystkiego. Niskie zużycie paliwa bardzo. Z 400 km, właściwie tutaj miał 5,9 litra zużycie paliwa. Jest to mega oszczędny samochód. Dlatego wcześniej powiedziałem, jest też bardzo optymalna opcja. Jedziemy tutaj, możemy pojechać 250 jak chcemy. Jak chcemy sobie zrobić sprint 0-100, no to zrobimy go w 5 i coś sekundy. Ale również możemy pobawić się w Eco Driving. Oczywiście jest tutaj funkcja żeglowania, tryb Eco Pro, tryby, o tu będzie widać Eco, Komfort, Sport, tutaj też możemy sobie jeszcze, tutaj jest kilka rodzajów po prostu sportu. No panelu klimatyzacji tutaj nie ma już, tylko wszystko jest przeniesione na ekran. Tutaj też niektórzy mogą się czepiać, ale czy to jest jakieś skomplikowane w obsłudze? Ja wiem. Nawiewy, kolejne fizyczne przyciski, jak tutaj otworzymy, no to ładowarka indukcyjna, uchwyty na kubki. Jak już jesteśmy przy tunelu środkowym, to podłokietnik jest mega miękki. Nie jest on regulowany, ale jest w optymalnej pozycji, jest bardzo długi. No i tutaj schowek. Kierownica bez żadnych podcięć, aczkolwiek bardzo gruby wieniec. Ja to na przykład lubię, jeszcze takie bicepsy. No kurczę. I bardzo spoko jest to, że mamy tutaj wciąż fizyczne przyciski na kierownicy. Tutaj na ten tablet naklejona jest taka folia matowa, żeby to słońce tutaj nie odbijało. No i tutaj w zależności od trybu jazdy ten licznik trochę się tutaj będzie zmieniał. Czekajcie, może zmienimy sobie sport. O, no to w ten sposób. Komfort i Eco Pro. Ciężarówka tutaj się akurat na przeładunek zatrzymała, no ale zaraz kończymy. Jeszcze chciałem Wam pokazać, co jest tutaj pod maską, ale znowu widzę, musimy się przeparkować. Proszę Państwa, bardzo fajna, dobra, solidna jednostka B48 2.0 turbo, po prostu czterocylindrowe. Jednostka generuje tutaj 245 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Auto ma napęd X-Drive na wszystkie koła oraz silnik skonfigurowany jest z automatyczną skrzynią biegów 8-stopniową ZF8 HP. Auto niemałe, napęd na wszystkie koła, automat, a jak się okazuje, wcale nie waży aż tak dużo jak na dzisiejsze standardy, no to 1680 kg według ADAC na pusto, bardzo spoko. Jeśli mowa o 430i, to w pierwszym roku chyba produkcji, w czwórce tej generacji, ta jednostka miała 258 koni mechanicznych, jakoś była troszeczkę mocniejsza, ale podejrzewam, że jest to kwestia no tych eko-regulacji takich. A już o tym nie mówmy. Ostatnio był na kanale zielony samochód. Wszyscy namawiają do zielonych samochodów. To była G500 zielona. I dobra, możemy zamykać. Osiągi. No słuchajcie, przyspieszenie do pierwszej setki, jakie deklaruje tutaj producent, to 5,7 sekundy. I prędkość maksymalna deklarowane 250 km na godzinę. Auto jest seryjne, także do takiej prędkości powinniśmy dzisiaj się bujnąć. Kurczę, ale aż miło pochodzić sobie wokół tego samochodu i troszeczkę go popodziwiać, popatrzeć się. Ale dobra, już nie ma na to czasu, ja się pakuję za kierownicę i co? Próba autostradowa. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię do pana z partnera sieci komórkowej Play. Kontaktuję się. Tu jesteśmy na miejscu, palimy maszynę i przy tym soundcheck. No zobaczymy, jak sobie ta maszyna burczy.
coś tam słychać. Wprawdzie nie jest to 6 cylindrów, ale 4 cylindry turbo. 6 litrów miałem tutaj zużycie paliwa, jak jechałem takimi krajóweczkami i wioskami niemieckimi. Sport Plus sobie damy i możemy jechać. Jest tutaj aktywne zawieszenie, także możemy sobie regulować stopień twardości. Raceboxik. No i bardzo fajna rzecz, jest tutaj też podajnik pasów, także mega spoko. A tutaj policaje patrolują. No ale dobra, my tutaj zjeżdżamy nach Berlin. Ciekawe, jakie tutaj będzie 100-200. Klimatyzacja jest wyłączona. 5,74 do setki, także tyle, co deklaruje producent. Mamy połowę baku. No i dobra, i dzida. No jeszcze tutaj sobie, dobra. O, teraz będzie szybciej nam biegi zmieniała maszyna. No nie, niestety nie zmierzymy sobie 100-200 wyprzedzanie. No i dobra, to zobaczymy. Prędkość maksymalną na początku sprawdzimy. No i dobra. No 200-250 sprawdzimy. Jeśli nie będzie ruchu oczywiście. Teraz generalnie trochę wiaterek mamy w dupkę, troszkę z boku. Ojej, według prędkościomierza to już ponad 250 jedziemy. O. Nie no, 244 km/h. Czyżby to był kagańczyk? Ja tutaj spróbowałem sobie jeszcze skrzynię, troszeczkę bieg zmienić, ale nie, no 6. bieg i na nim będzie prędkość maksymalna osiągnięta. Jak na razie 245 km/h. Ja tutaj zwolnię. No tutaj ograniczenie do 80 na odcinku specjalnym, także już nawet tam nie pokazywałem wam co i jak. No nie wiem, czy tutaj 100-200 w końcu uda nam się zmierzyć. Teraz było z góry, teraz będzie trochę pod górę. No 1% z górki to 18,27. No busik. Nie. Busik twardo. Lewy pas. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, no to mamy tutaj 19,9 litra. Teraz troszeczkę zwolniłem, ale w zasadzie no to jest taka naprawdę już ostra jazda. Także spoko, no wiecie. No diesle nawet to tak w wielkości takich samochodów to palą z 13-12 litrów na próbie autostradowej, no to tutaj musi troszeczkę więcej. Zjeżdżamy. Ogólnie mega mnie to ciekawi, czy te 245 km/h to była już prędkość maksymalna według GPS-u oczywiście, bo 252 czy 253 było już według prędkościomierza. No i dobra, otwieramy okno. Tego nie, bo jest kamerka przyczepiona. No i depczemy. No coś tam słychać, ale według mnie też tutaj jest lekkie podbicie z głośników. Takie delikatne, ale dość naturalne. Raczej tutaj BM-eczka nie chce udawać, że pod maską jest V10 czy tam V8. Nie, takie podbicie 4-cylindrowej benzyny. Tutaj 100-200 sprawdzimy. Mam nadzieję, że ciężar... O, Flixbusik tam wyprzedza, a zdąży wyprzedzić. Tu mamy boczny wiatr, no i sprawdzimy chyba ostatni raz prędkość maksymalną. Zobaczymy, jak będzie z ruchem. Skrzynia biegów. Dobra, wszystko jest ok. No, w trybie S skrzynia szybciej zmienia biegi. Boczny wiatr nie pomaga, zawsze nas tutaj spowalnia, proszę, aż tutaj nas majta. No praktycznie równo 18,67. No patrzcie, jakie bujnięcia tutaj są.
O. No i wyprzedzanie. Ale patrzcie, jak jadą tutaj ciężarówki po prawym, każda może chcieć się tutaj wyprzedzić. To nie deptamy w takich momentach, ale takie rozsądne, widzicie, lecę sobie 180-190 km na godzinę, ale nie 240 na przykład, albo 230, no. No i tak bym musiał tu hamować, bo autobus. Patrzcie, ciśniemy 244. Tutaj jakieś służby stały. Nie, to już chyba będzie kagańcze. Te 245 km na godzinę, no to już taki jest pewien opór jakby, żeby minąć tą barierę. Pomiary sobie zrobiliśmy, średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 18,3, także bardzo spoko. Wynik 0-100, 100-200 jest. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała próba autostradowa, film, prezentacja, pakiet petrolheadowy Wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.